Zapraszam. Dzień dobry. I understand that do widzenia means goodbye. Do widzenia. Rozumiem, że do widzenia znaczy do widzenia. So I don't want to say goodbye yet. Jeszcze nie chcę się z Państwem żegnać. It's really a pleasure to be here and to have had an opportunity to teach emotional CPR the last 2 days. Jest to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę tu z Państwem być i nauczać metody emocjonalnej reanimacji w ciągu ostatnich 2 dni. Today I'll share a little bit of the history of this approach from my own lived experience. Dzisiaj podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami tej metody, moimi personalnymi doświadczeniami. So if we go back many years, Wiele lat. I was a young scientist working in our biggest national laboratory. Wiele lat temu byłem młodym naukowcem, który pracował w dużym krajowym laboratorium. And I was studying neurotransmitters, serotonin, dopamine. Uczyłem się o neuroprzekaźnikach, takich jak serotonina, dopamina. And I was at that point believed that if we knew the person's brain chemistry, we could know how they feel. W tamtym czasie wierzyłem, że jeżeli poznamy chemię mózgu danej osoby, wtedy zrozumiemy, jak ta osoba się czuje. Let me quickly say, I don't believe that anymore. Szybko dodam, że już nie wierzę w to stwierdzenie. But I was young. Byłem młody. And what did I know? Co ja tam mogłam wiedzieć? My elders had explained that biochemistry was the answer to mental health problems. Starsi mówili mi, że biochemia jest rozwiązaniem problemów ze zdrowiem psychicznym. But it let me down. Zawiedli mnie. My personal life was changing, and I had the trauma of divorce. Moje życie osobiste się zmieniało, doświadczyłem traumy związanej z rozwodem. And I felt lonely, I felt helpless, I felt lost. Czułem się samotny, bezradny, zgubiony. But I kept going to the laboratory day by day. Ale codziennie chodziłem do laboratorium, dzień po dniu. Each night I said, the answers can't be in these test tubes. Każdej nocy mówiłem sobie, że odpowiedzi nie znajdę w tych fiolkach. I started to discover feelings Zacząłem odkrywać uczucia within myself, w sobie. whereas I before had been thinking about feelings and studying feelings. A do tej pory tylko uczyłem się o uczuciach na zewnątrz. So I felt I saw no future for myself. Nie widziałem dla siebie przyszłości. I had this experience of working in a laboratory, but I no longer believed that I would find the answers in the laboratory. Doświadczałem pracy w laboratorium codziennie, ale nie wierzyłem już w tą pracę, którą wykonywałam. So I didn't know what to do next. Nie wiedziałam, co zrobić dalej. I lived a kind of dramatic way of operating. Żyłem
taki dramatyczny sposób życia. I've been living my life like sort of like a machine. I set a goal, and the goal was to work in a laboratory and solve the mysteries of mental illness. Moje życie było bardzo mechaniczne. Chodziłem do laboratorium i próbowałem rozwiązać te tajemnice zdrowia. But I didn't feel this was working, and I felt like I hit the wall. Ale nie czułem, że to działa i czułem, że natrafiłem na ścianę. What do I do next? Co robię dalej? I didn't know. Nie wiedziałem. My life goal was taken away. Mój cel życiowy został mi odebrany. So I just stopped. Więc przestałem. I stopped talking Przestałem mówić, because words hadn't been helping me. ponieważ słowa, które wychodziły z moich ust, nie pomagały. I stopped moving Przestałem się ruszać, because I didn't know what step to take next. ponieważ nie wiedziałem, który krok This way, postawić dalej. or should I step this way? Czy w tę stronę, czy w drugą stronę. I didn't know. Nie wiedziałem. I stopped eating. Przestałem jeść. What use was there to eat? Co było mi z tego jedzenia? I had no future. Nie miałem przyszłości. I needed help. Potrzebowałem pomocy. My family was filled with doctors. Moja rodzina była pełna lekarzy. My father, my grandfather, my uncle, all doctors. Mój tata, dziadek, wujek, wszyscy byli lekarzami. They were medical doctors. They were not psychiatrists. Byli lekarzami medycyny, nie byli psychiatrami. But they didn't know what to do, so they took me to a psychiatric hospital. Oni nie wiedzieli, co ze mną zrobić, dlatego zabrali mnie do szpitala psychiatrycznego. And I didn't really know what was happening. Why were they taking me to a hospital? Ja nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego zabierali mnie do szpitala. And one pointer I'll give you is that even if someone's not talking, they still are listening. I dam wam wskazówkę, mimo że ktoś nie mówi, ta osoba na pewno słucha And feeling. i czuje. In fact, if you're not talking, often you're feeling more. I tak naprawdę, kiedy ktoś nie mówi, więcej odczuwa. Because our words, they tend to suppress our feelings. Często słowa ograniczają uczucia. So I imagined that I was going to be the doctor of this psychiatric hospital. I wyobraziłam sobie, że będę lekarzem w szpitalu psychiatrycznym. So it was a little strange, though, to see that they were showing me a bed. I było to dla mnie dziwne, kiedy pokazali mi łóżko. I thought, so the doctor spends the night here. I sobie pomyślałem, czyli lekarze tutaj nocują. Oh well, I'll give it a try. Pomyślałem, że spróbuję. But then the fun was over. They said I had to take medicine. Potem zabawa się skończyła, powiedzieli, że muszę brać leki. But they didn't really give a clear explanation of what the medicine was for. Ale nie dali mi czytelnego wyjaśnienia, na co były te leki. They also didn't say how they were going to give me the medicine. Nie powiedzieli, w jaki sposób podadzą mi te leki. So all they said to me was, are you going to take it by mouth or by injection? Jedyne co powiedzieli, czy wezmę lek do ust, nie, czy przez strzykawkę. I started to worry. Zacząłem się martwić. What is it?
co to jest, because they didn't really explain. ponieważ nam nie wyjaśnili. I thought it was sex. Myślałem, że to seks. Are we going to take sex by mouth or injection? Czy dostanę seks przez usta, czy przez strzykawkę? It's very important to explain what is it that you're giving to somebody. Jest bardzo ważne, aby wytłumaczyć komuś, co się podaje tej So osobie. I struggled. No, I don't want it. I don't want it. Walczyłem, mówiłem, że nie chcę. And I was given the injection. Dostałem zastrzyk. And I was out cold for 2 days. I się pochorowałem na 2 dni. Unconscious. Byłem nieprzytomny. When I came to, I was starting to interact, starting to talk, but there was a big gap between why I had been mute and what my life was like, and it hadn't changed. It just like the medicine just forced me into talking. Lekarstwo zmusiło mnie do tego, abym mówił, ponieważ była duża przestrzeń między byciem niemową, a tym momentem, kiedy zacząłem mówić. I now, many years later, Teraz, wiele lat później, understand a little more troszkę więcej rozumiem, that inside of each of us is, I would call, a mute bee. że w środku w każdym z nas jest osoba, która nie ma głosu. Mute bee. It's probably hard to translate mute bee. Tutaj chodzi o taką osobę, która jest niemową w środku nas. It's like another self deep inside. Tak jakby była kolejna osobowość, osoba w nas w środku, w głębi. Our deepest self, Nasze najgłębsze ja, which expresses itself more in feelings and emotions than in thoughts. i to najgłębsze ja wyraża się w emocjach bardziej niż na zewnątrz. W emocjach i w myślach, In dreams, w naszych snach, in art, w sztuce, in music, in dance. w muzyce, w tańcu. Not so much in words. I nie wyraża się w słowach. Not so much in traditional cognition. I nie w takim pojęciu tradycyjnej, Traditional thinking. tradycyjnym myśleniu, Which is linear and które jest bardzo proste, punktowe, A to B to C. od A do B do C. That's not the language of our inner self. To ten język mówiony nie jest językiem naszego wewnętrznego ja. And I'd been so scientific and so rational that I had neglected my inner self. Byłem naukowcem, byłem tak racjonalny, że nie zwracałem uwagi na moje wewnętrzne ja. And if you neglect your inner self too much, the inner self can push your day-to-day self aside and say, I'm in charge now. Kiedy ignoruje się za długo swoje wewnętrzne ja, to wewnętrzne ja w pewnym momencie odsuwa tą osobę codzienną na bok, pokazuje się, że ja tu jestem. And then awareness becomes like a waking dream. I wtedy świadomość staje się snem, tak jakbyśmy chodzili na jawie. People's feelings and emotions are much more important to you than what they're saying. Emocje, uczucia innych stają się bardziej ważne niż to, co te osoby mówią. In that state, which is called psychosis,
it's really an altered state of reality. I ten stan, który nazywamy psychozą, jest stanem takim alternatywnym. They're most concerned with people's facial expression, their tone of voice, their gestures. Ton głosu, mimika twarzy, gestykulacja staje się ważna. The words are secondary. Słowa schodzą na drugi plan. So, to the verbal world, it appears that you're crazy. Czyli dla świata werbalnego wydaje się, że zwariowałeś. But in fact, there's usually some very important work going on at this deep self. A w tym czasie okazuje się, że bardzo ważna praca mieli się tutaj w środku nas. Big questions like, why am I here? Duże pytania, ważne pytania. Dlaczego tu jestem? Na przykład. Who loves me? Kto mnie kocha? What's my future? Co czeka mnie w przyszłości? And it appears that the person's not thinking. I wydaje się, że osoba przestała myśleć. But they're usually thinking such big thoughts that they, what do I eat, or what do I wear, or how's my hair? Those are very secondary. I okazuje się, że ta osoba w swojej głowie myśli bardzo szeroko. I wtedy myśli, słowa schodzą na drugi plan. So an observer from the verbal world might say, oh, that person's not taking care of themselves. I osoba ze świata zewnętrznego może spojrzeć na tę osobę i powiedzieć, ta osoba o siebie nie dba. True, they're not taking care of their public self. Jest to prawda, ponieważ nie dbają o swój publiczny wygląd, to co jest na zewnątrz. But they are working hard on their deep self. Ale bardzo, bardzo mocno pracują nad sobą wewnętrznym. How can I be a integrated, cohesive person? Jak mogę być zintegrowaną osobą? How can I pull together my my history with the place that I'm living in now? How do I bring those together? Jak mogę połączyć to, jaką jestem osobą, z miejscem, w którym mieszkam? These are very complicated questions. Są to bardzo skomplikowane pytania. So if you're with somebody and they're in an altered state, first thing, try not to be afraid. Pierwsza rzecz, jeżeli jesteście z osobą, która jest w tym alternatywnym stanie, nie bójcie się. Because your fear will become their fear. Ponieważ wasz strach stanie się ich strachem. And fear is very, very difficult emotion. It really cuts us off. Strach jest bardzo trudną emocją, ona nas odcina. Fear cuts off us from our own feelings. Strach odcina nas od naszych własnych uczuć. And makes the healing more difficult. I sprawia, że proces wyzdrowienia jest dużo trudniejszy. So, what have I and other people, we say, with lived experience, what have we learned and that we can communicate to people that haven't been in those realities? Co my jako osoby z doświadczeniem, które przeszły przez trudne doświadczenia, mogą dać od siebie innym? Just push the button on the left side, on the right side. On the right side, so we go back to the beginning. Back to the beginning. Back. Okay. So I'll show a few slides. Zaprezentuję kilka slajdów. Because sometimes a picture
is worth 1,000 words. Ponieważ czasami to obraz jest wart więcej niż 1000 słów. Mówi więcej niż 1000 słów. Which is sort of the theme of this talk. I jest to motyw przewodni tego przemówienia. That the nonverbal is sometimes worth 1,000 words. Czyli to, co jest niewerbalne, mówi więcej niż 1000. So, what I and a group of people with lived experience have developed is something called emotional CPR. Osoby, które przeżyły, mają swoje doświadczenia, stworzyły reanimację emocjonalną. What's it called in Polish? CPR. Reanimacja? Reanimacja. Yeah. Resuscytacja. So this is an analogy to physical CPR, Jest where to you analogia start do somebody's fizycznego masażu serca. physical part for anyone to help anyone else when their heart stops beating. Jest to analogia do fizycznego masażu serca, kiedy jedna osoba może pomóc drugiej, kiedy serce się zatrzyma. And we find that we can teach non-clinical people how to help another person when they're in distress. Możemy pomóc osobom, które nie mają wykształcenia klinicznego, jak pomóc osobie, która znajduje się w dużym stresie. So if you're a friend, a coworker, a family member, and you're with somebody in distress, you can help them with their emotional distress. Jeżeli jesteś przyjacielem, współpracownikiem, członkiem rodziny, też możesz pomóc osobie, która znajduje się w stanie tego dużego stresu. Okay, so the next slide tells our mission, our purpose, and of course it's in Polish, so I'm going to get my English version. Ten drugi slajd pokazuje cele reanimacji emocjonalnej. So our purpose in emotional CPR is to teach the public and also clinicians Naszym celem jest, aby nauczyć publiczność oraz lekarzy a new way of reaching people in distress. nowy sposób dotarcia do osoby, która jest w dużym stresie. Unfortunately, most professional training does not teach this. Niestety większość tych warsztatów dla profesjonalistów nie uczy takiej metody. You would think it would. Można by pomyśleć, że uczyłoby. But there's generally two teachings. There's if somebody is in not such great distress, they go into therapy, discuss their feelings, and it's verbal. Są jakby dwie szkoły. Jedna, gdzie pacjent, który nie jest w największym stresie, idzie do psychiatry i w sposób werbalny przez terapię pracuje. But if the doctor or nurse or psychologist can't engage in a conversation with the person in distress, ale jeżeli w momencie, kiedy psychiatra, psycholog, terapeuta, lekarz nie potrafi dotrzeć do pacjenta, który jest w tym stanie, they tend to say medication. zazwyczaj mówią, że czas podać lekarstwo. They say we have to give medication because we can't reach this person. Mówią, że trzeba podać lekarstwo, leki, ponieważ nie potrafią dotrzeć do tej osoby. But that's because they haven't been taught how to reach a person who's not verbal. Mówią to dlatego, ponieważ nie zostali nauczeni sposobu, jak dotrzeć do pacjenta w sposób niewerbalny. Now there are a few therapists that specialize in the nonverbal more, such as art therapists, or music therapists,
Są terapeuci, którzy specjalizują się w tej niewerbalnej pomocy, tak jak terapeuci, którzy używają sztuki czy tańca. But they tend to work in another area of the clinic or hospital, and they're not given the same influence and power as a doctor, nurse, or psychologist. I te osoby nie dostają takiej samej ilości władzy, mocy w pomaganiu pacjentom i zazwyczaj są gdzieś tam daleko w końcu w szpitalu sytuowani. So, what we propose is that the person assisting be in touch with their own emotions. Proponujemy, że osoba, która pomaga, musi być w dobrym kontakcie ze swoimi własnymi emocjami. And that our feelings and emotions are crucial in reaching a person in distress. Nasze uczucia, emocje są tutaj kluczowe do tego, aby dotrzeć do pacjenta. It's the opposite of what's taught. Jest to przeciwieństwo tego, czego się uczę. Professionals are taught not to express emotion. Profesjonaliści są uczeni tego, aby nie wyrażać swoich emocji, Put up a boundary. aby postawić granicę. It's countertransference. What's that? Countertransference? Przeciwprzeniesienie. Okay, countertransference. It's frowned on. Don't do that. Żeby tego nie robić. Don't express who you are. Nie pokazuj, kim jesteś.